Hello, if you're not Polish speaker, I'd recommend you to turn on subtitles. Thanks. O Jezus, się dziwnie skacze. Co? Co to za dźwięk? Coś nie działa? Spróbuję wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie we wszystkie wersje IC Towera. Poczynając od najstarszej, a kończąc na najnowszej. Znaczy, mam na myśli wszystkie wersje na PC-ta, bo były też różne inne wersje na iPhone'a, na inne rzeczy. My zagramy we wszystkie wersje, ale tego klasycznego IC Towera. Oczywiście z góry przepraszam za jakość wideo, bo nagrywam z kamerki internetowej. Musicie mi wybaczyć. Musicie. No dobra, więc zaczynamy od najstarszej wersji, czyli wersji 1.0 z 2001 roku. Pierwsze co się rzuca w oczy tutaj, no to, że są tylko 4... Ojej, co się stało z dźwiękiem? Wygląda na to, że dopóki nie użyłem jakiegoś klawisza, to dźwięk był bardziej taki przetłumiony, a teraz jest wyraźniejszy. To w każdym razie no, są tylko 4 opcje tutaj w menu. I druga rzecz, nie można przeteleportować się z góry na dół i na odwrót. W sensie jak tutaj jestem, to naciskając strzałkę do góry nie znajduję się automatycznie na dole, tylko trzeba po kolei iść. No zanim zaczniemy grać, to tutaj wiadomo, instrukcje, jakby ktoś nie wiedział jak się gra. No, bardzo pomocne te instrukcje, no w każdym razie w opcjach co mamy? Sound, music, coś tam, full screen. Ja sobie full screena może włączę. Zacznijmy grać, jak to tam wygląda. Wygląd jak widzimy jest no stary. Taki jak w zasadzie w starszych wersjach. Od najstarszej wersji w zasadzie do wersji 1.3 nie zmienił się w ogóle. O Jezus! Się dziwnie skacze. Jezus. Co za... Cóż to za mechanika? No mechanika jest całkowicie... Jezus. Całkowicie jest inna niż w najnowszych wersjach. Trudno się do niej przyzwyczaić. Jej. Jak zrobię 2 takie wysokie skoki pod rząd, to praktycznie nie widzę tego Harolda. Inna ciekawa rzecz jest taka, że jak znajduje się, że tak powiem, trochę pod schodkiem, to ten schodek, który jest wyżej, tak jakby on mnie wsysa do siebie. To znaczy spadam na schodek nawet jeżeli jestem nieco poniżej niego. Jezus. Dobra, będę się starał jakoś ostrożniej grać. Zobaczmy do ilu schodków mi się uda. O Jezus! Co? Czyli przy 400 schodkach mamy od nowa te schodki, tylko że długość cały czas z tych schodków jest krótka, tylko że one się po prostu, ich wygląd się powtarza. Myślę, że całkiem nieźle mi idzie jak na niebycie przyzwyczajonym do tej... Jezus, do tej mechaniki. Dopóki nie robię jakichś takich nie wiadomo jakich wygibasów, to mechanika jest dosyć taka podobna. Ja nie wiem, czy to powtarzanie się schodków było celowym zabiegiem, czy nie. W sensie, czy twórcy tej gry wtedy w ogóle przewidzieli, że ktoś będzie w stanie tak wysoko dotrzeć. O, jest. Co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Jezus. Koleś jakby złamał sobie kości.
No, brawo, brawo. Rurczak. Po lewej stronie widzimy wyniki. Nie ma wyników combo. Jest tylko floor i score. Właśnie, to jeszcze jedną rzecz sobie przebadamy, bo ja w to kiedyś grałem, w te starsze wersje, bardzo dawno, także już niektórych rzeczy nie pamiętam, dlatego byłem zaskoczony, jak się te schodki powtarzały. Ale z tego co pamiętam, nie było wtedy wszystkich tych nagród za kombosy, to znaczy tych, jak to się nazywa? Tych co typek mówi tutaj. Hey, good. Tych nie było wszystkich. W sensie, spróbujmy zrobić jakieś combo. Jezus, jeżeli mi się uda w ogóle, jakieś wysokie combo. Strasznie ciężko się robi kombosy z tą mechaniką. Aha, zrobiłem 50 combo i dostałem nagrodę Extreme. Czyli te bariery też są inne, bo normalnie w nowszych wersjach Extreme dostaje się za chyba 60? Nie pamiętam za ile, ale pamiętam, że to jest więcej niż 50 na pewno. W każdym razie, z tego co pamiętam, to w tej wersji właśnie to Extreme to była najwyższa. Widzieliście to? Ten chłopak był niewidoczny przez pewien czas w ogóle. Z tego co pamiętam, to tutaj właśnie ta Extreme jest najwyższą możliwą nagrodą. Spróbujmy zdobyć, nie wiem, tam ze 100 combo. Nam się uda. 100 combo jest. Dobra, no nie zrobiłem 100 combo jeszcze raz. Niesamowita jest ta mechanika, po prostu chłopa nie widać przez większość czasu. Także nie wiem, gdzie on w ogóle jest. Większość czasu znajduje się nad ekranem w ogóle. Masakryczne. Mamy 100 combo. Jezus, znowu nie... Dobra, chyba ogarnąłem taktykę, po prostu nie można robić zbyt wysokich skoków, bo wtedy tego chłopka zupełnie nie widać. O Jezu, no na przykład tak jak teraz, żeby nie robić. Dobra, mamy 100 combo, zobaczmy. Za 100 combo nadal dostaję Extreme. Pamiętam, że kiedyś grałem, to udało mi się 200 combo zrobić. Z tego co pamiętam, też mi się wtedy udało. Też wtedy dostałem Extrema. Dobra. Kolejna wersja. Kolejna wersja, czyli wersja 1.1. I tutaj nadal widać, że jest ten błąd. Co oni tutaj zmienili? Halo, czemu mi się nie chce na pełny ekran włączyć? Coś się zepsuło. Nie wiem, co tu się w ogóle zmieniło w tej wersji. Jest bardzo ciekawa rzecz w tych starych wersjach, że ten ludek, jak skacze co jeden schodek, to on skacze dużo szybciej niż w tych nowszych wersjach. Co sprawia, że chyba przy najszybszym dzwonku jeszcze da się nadgonić właśnie poprzez skakanie w ten sposób, co jeden schodek. No, jak widzimy, tutaj nadal jest ten błąd, jak przy 400, jak przy poprzedniej wersji, że się schodki zapętlają. Ja nie wiem w takim razie, co tu się zmieniło w tej wersji. Okej, z tego co czytam tutaj na Wikipedii, w wersji 1.1 dodali plik z rekordami, który się automatycznie aktualizuje. Czyli w zasadzie zgaduję, że to jedyna różnica. No nie wiem, to może nie poświęcajmy tej wersji zbyt wiele czasu. Wersja 1.2. W zasadzie to były dwie wersje 1.2, jest 1.2 i 1.2.1. Nie mam pojęcia, jaka jest tam różnica między tymi wersjami. Może da się przeczytać. Chyba w wersji 1.2.1 dodali, z tego co się zdaje, możliwość zapisywania powtórek. Sprawdźmy. 1.2. Jak słyszymy, nadal jest ten problem z dźwiękiem. Jest teraz trochę więcej opcji. Jak widać, dodano właśnie opcję Load Replay. Tutaj mamy jakieś
examples. Combo, zobaczmy jakie najwyższe combo tutaj komuś się udało zrobić. W nowszych wersjach jak przyciskam strzałkę w górę, to da się właśnie tak dużo przyspieszyć tą powtórkę. Natomiast tutaj nie da się. Tutaj jak naciskam strzałkę w górę, to nic się nie dzieje. Dopiero można tylko tak troszkę przyspieszyć strzałką w bok. Tutaj koleś w ogóle nie robi double jumpów. Nie wiem, czy wtedy w ogóle wiedzieli o czymś takim, że można tak robić. Niezłe combo. Dobra, zmienię sobie na... wow, tu jest bardziej rozbudowane te opcje. Game options. Można wybierać te postacie startowe, ale super schodki. Na razie jeszcze nie mam zdobytych żadnych schodków, także zdobądźmy. Spróbujmy zagrać. Mechanika jest zdeczka inna, troszkę bardziej grywalna, chociaż też nie jest to taka sama mechanika jak w najnowszych wersjach, ale z tego co czuję pod palcami, troszkę lepiej się tutaj gra na tej wersji. Mamy Splendid, czyli już tutaj w tej wersji dodali te dodatkowe okrzyki za kombosy. Ja tu gram bardzo ostrożnie, bo jestem nieprzyzwyczajony do tej mechaniki, ale jak widać teraz już mamy schodki, przy 400 schodkach mamy kolejne schodki, nie zapętlają się. Jestem ciekaw, do ilu schodków dodali właśnie. Nie wiem, czy mi się uda dojść do 1000. Prawdopodobnie nie. Może spróbuję dojść za kulisami do 1000. Jeżeli mi się teraz nie uda oczywiście. Jest. O, można sobie teraz te klawisze ustawiać. W poprzednich wersjach nie można było. Wydaje mi się, że troszkę też jest tutaj w tej wersji, że szybciej skacze. Tak jakby on czasami szybciej skacze, czasami wolniej, ja nie wiem. Dobra, już skacze normalnie. Ta mechanika już jest dużo bardziej grywalna. Przynajmniej ten chłopak nie jest taki strasznie niewidoczny, jak się za wysoko skoczy. Natomiast to nadal jest ten dziwny efekt, który polega na tym, że jak jestem troszkę niżej schodka, to i tak na niego wskakuję. To jest troszkę nieintuicyjne dla mnie. Dobra, nie będę się tutaj męczył z tym. Może za kulisami postaram się jakoś dojść do 1000 schodków na tej wersji. Z tego co czytałem, w tej wersji jest taki błąd, że niektóre schodki są przenikalne. To się nazywa Ghost Floors. Nie wiem, no i w następnych wersjach chyba to naprawili. Mam nadzieję, że nie będzie to moim problemem przy dojściu do 1000 schodków. Cześć, tutaj Rurczak zza kulis. Właśnie oglądamy powtórkę, jak doszedłem do 1000 schodków. Obecnie znajduję się na 900 schodkach i widzimy, że są to schodki tęczowe. Natomiast za chwilę dojdę do 1000 schodka. I to, na co warto jest zwrócić uwagę, to to, że na wysokości 1000 schodków oraz wyższej schodki są dokładnie takie same jak przy 900 schodkach, czyli nadal są tęczowe i nadal mają taką samą długość. W nowszych wersjach wygląd schodków powyżej 1000 się zmienia i jest już stały do samego końca gry, czyli do nieskończoności. Albo dopóki się gra nie zgliczuje. Długość schodków również w nowszych wersjach jest krótsza, powyżej 1000 schodków, natomiast do tego przejdziemy później. Jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem całego replayu, to link będzie w opisie.
A tymczasem zobaczmy wersję 1.3. 1.3. Bardzo proszę. I tutaj już naprawili ten błąd z dźwiękiem. Znaczy od razu się ładuje normalnie. Dobra, od razu sobie dam na full screena. To też nie działa? Spróbuję wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Metoda każdego informatyka. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem. Dobra, no to zagrajmy sobie. Co tu się zmieniło? Z tego co wiem, tutaj mechanika jest trochę inna właśnie niż w poprzedniej wersji. I ta mechanika gry jest już dużo bardziej podobna do tych nowszych wersji. Także powinno mi się na niej troszkę łatwiej grać, bo jestem trochę bardziej przyzwyczajony. Splendid. Z tego co wiem, to komuś się udało nawet powtórkę z tej wersji 1.3 przerobić na powtórkę z nowszej wersji. To znaczy, że mechanika tej gry, a przynajmniej sposób, w jaki koleś się porusza, jest taka sama. Natomiast feeling jest troszkę inny, szczerze mówiąc. I ja to kiedyś... Jezus. Na niepełnym ekranie mi się ciężko gra strasznie. Ja to kiedyś analizowałem, czemu tak jest, czemu feeling jest inny i wydaje mi się, że to dlatego, że właśnie w tej wersji koleś najmniej czasu spędza nad ekranem, to znaczy najwięcej czasu jest widoczny, przez co on wydaje się troszkę cięższy, jak ten koleś wrzeszczy. Nie będę z takim krzykaczem miał. Dlatego jest troszkę inny feeling. Dobra, czy coś jeszcze w tej wersji zmienili? A, no tak, bo w poprzedniej wersji schodki po 250 cały czas miały tą samą długość. Natomiast w tej wersji od 1000 w górę i mają trochę krótszą długość. Od 1500 mają jeszcze krótszą, a od 2000 mają jeszcze krótszą. Więc troszkę utrudnili tą grę tutaj. Myślę, że słusznie, bo tak to by była nudna. No tak to przynajmniej są jakieś utrudnienia, jest fajnie. Tak, naprawili jeszcze problem z ghost florami. No dobrze, to teraz przechodzimy do jeszcze nowszej wersji 1.4, czyli wersji, w którą ja zazwyczaj gram. To zmienię na domyślne ustawienia. No i co? No i tutaj jak widać grafika całkowicie się zmieniła. O Jezus. Co to było? Grafika się całkowicie zmieniła. Mechanika jest bardzo podobna do wersji 1.3. Natomiast dźwięki pozostały te same. Długości schodków też te same. Również od 1000 w górę, od 1500 i 2000. Również długość schodków jest taka jak w poprzedniej wersji. Mamy combo No Way. Właśnie to jest najwyższy możliwy okrzyk, jaki można dostać za combo. Napis jest No Way, natomiast koleś nie mówi No Way, tylko You gotta be kidding me. Jakoś tak. Czyli musisz ze mnie sobie jaja robić. No dobra, może nie była to najlepsza gra, ale co tu jeszcze się zmieniło? Jak wchodzimy w Play Game, to widzimy tutaj kolejne opcje nam się otwierają. Możemy zagrać w Classic Game, a możemy zagrać w Custom Game, gdzie możemy sobie zmieniać początkową prędkość i długość schodków. Mogę sobie dać na najkrótsze schodki. Możemy jeszcze grawitację zmienić, bo czemu nie?
i wtedy mamy mega trudną grę. 19. Co jeszcze się zmieniło? Nasza lista rekordów wygląda tak i mamy również różne dodatkowe kategorie, takie jak na przykład najwyższe stracone combo, biggest lost combos, najwyższe schodki bez robienia kombosów, największy clock challenge 1, czyli najwięcej schodków przed pierwszym dzwonkiem. No trochę tutaj się podziało w tej wersji, nie powiem. Dużo fajnych rzeczy, dużo statystyk dodali właśnie. Można sobie otworzyć swój własny profil i tutaj mamy statystyki. Ja mam rangę 5 gwiazdek. W poprzedniej wersji nie było rang, a teraz dodali rangi. I mam rangę 5 gwiazdek, czyli najwyższą, bo jestem zajebisty. Można również zmieniać profile, ja tu mam parę tych profili. No i to chyba tyle z tych różnic tutaj, z nowości. Przejdźmy do najnowszej wersji, czyli 1.5. Okej, no i w tej wersji, jak da się usłyszeć, no zmieniły się dźwięki. Natomiast oprócz tego, że się zmieniły dźwięki, no to jedyną nowością jest nowa postać dodana i jest to właśnie ta, nie pamiętam jak ona się nazywała, jakaś tam Mary chyba. No a oprócz tego to nic się nie zmieniło, w zasadzie tylko dźwięki i tyle. No, dodali tą nową postać, ja tu sobie wyłączyłem eye candy, żeby mi nie przeszkadzały. Jeżeli chodzi o postacie, to postaci nie zdobywa się w tej grze. Cały czas ma się tyle samo postaci, natomiast postacie można wgrać do gry z internetu. Można ściągnąć z internetu i sobie wgrać jakąś postać. Nie wiem, czy teraz są te postacie w ogóle dostępne, bo teraz forum IC Towera jest niedostępne, więc pewnie wszystkie te postacie też przepadły. Natomiast no kiedyś można było w każdym razie. Z tego co wiem, to w tej wersji zmienili dźwięki dlatego, że z powodu praw autorskich. W zasadzie to było tak, że nowa firma wykupiła starą firmę i w tej nowej firmie już nie było tego kolesia, który zajmował się dźwiękami i on sobie zażyczył, że trzeba zmienić dźwięki, bo prawa autorskie należą do niego, więc musieli zmienić dźwięki. No i tak. No a tak no to w zasadzie gra się w zasadzie tak samo. No mechanika się nie zmieniła w ogóle, rozgrywka też się... No w zasadzie to nic się nie zmieniło, oprócz tych dźwięków i tej nowej dodanej postaci. A wiem co się jeszcze zmieniło. Wiem co się jeszcze zmieniło, mianowicie jak się przegląda jakieś powtórki, jak przewijam sobie, nacisnę strzałkę w górę, no to jak widać przewija mi się, tylko że w tej wersji przewija się trochę wolniej niż w tej starszej wersji. No i taka to zmiana. No i tak, no to tyle w zasadzie na dzisiaj. No to jest najnowsza wersja, jaką mamy na komputer z 2011 roku, także nie taka nowa, no ale najnowsza. Dziękuję za oglądanie w takim razie. No. Jeżeli ktoś się zastanawia co to jest, to jest maseczka. Położyłem ją sobie tutaj, bo żeby mi słuchawki nie robiły odcisków na mojej biednej, łysej łepetynie.